Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Rafał, witam na kanale Spectrum Filaments. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś dosyć ważnym, jest to skurcz w osiach X oraz Y, no i oczywiście otworów, które drukujemy. Zazwyczaj jest tak, że musimy zrobić test tolerancji naszej drukarki, czyli pomiędzy elementem, który jest na zewnątrz i który wchodzi do środka, bo może być tak, że po prostu mamy zbyt ciasny otwór. No to wtedy możemy zmienić te ustawienia w slicerze poprzez zmianę kompensacji skurczu X oraz Y. To są dwie osie, czyli X oraz Y. Jeżeli wydrukujemy sobie prosty test, mamy dwa rodzaje testów. Tolerancja w osi Z, czyli pionowo. Inaczej, tolerancja w osi X oraz Y, bo nie jest to tolerancja osi Z. W Z zawsze mamy Dobra, o tym opowiem za chwilę. Tolerancja osi X oraz Y wygląda mniej więcej tak. Czyli mamy mały model, który drukuje zewnętrzny obrys, czy tam element i do środka drukuje coś jeszcze. No i w tym przypadku mamy właśnie takie małe łezki, które są takim okręgiem. I tutaj mamy dane wynikające z rozmiaru, czyli tutaj mamy różnicę pomiędzy tym elementem a tym i to jest 1/10 mm. Dalej mamy 15/10 mm, 0,2 mm, 25 mm i 30 mm. Więc tutaj jeszcze miało być 0,05 mm, ale to niestety slicer potraktował jako jeden element, więc zostało wydrukowane to jako jeden element. Mogliśmy to naprawić, ale nie o to tutaj chodzi. Kiedy wydrukujemy taki element, możemy go podnieść do góry ze stołu roboczego i zobaczymy, które elementy zostaną, który będzie jeszcze tutaj razem z tym głównym elementem i wtedy możemy go delikatnie rozruszać i zobaczyć, czy wyjdzie. No i wyszedł bez problemu, nie złączył się, czyli nie został wydrukowany razem. Filament, który wykorzystałem do tych testów, jest to oczywiście Spectrum Filaments PLA Magic Silk Aurora Bloom, ten mój ulubiony, jeden z tych kolorów. I tak, tutaj ten test był wykonany na prusie MK4S. Następnie mamy jeszcze jeden test, który sprawdza, jaką mamy tolerancję w osi właśnie Z, czyli poziomej. Chodzi o to, że drukujemy sobie najpierw dolną warstwę, potem pomiędzy nią występuje most i nad tym mostem występuje kolejny. I w zależności od tego, jak dokładna jest nasza drukarka, jak dobre jest chłodzenie tego filamentu, możemy być coraz bliżej, zanim nie złączą się te warstwy. No i tutaj mamy taki mały test i poprzez rozruszanie tych właśnie małych dźwigienek jesteśmy w stanie dojść do tego, jaką mieliśmy idealną tolerancję, czy tam minimalną tolerancję, gdzie wszystko się udało. No i tutaj na prusie MK4S mamy taki wynik, iż doszliśmy, generalnie wszystkie się ruszają i 0,1 mm, czyli to jest ten najmniejszy, bo mieliśmy 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,45, 0,35, 0,25 i 0,15, tak żeby dojść dokładniej do tego, jaki mamy tutaj wymiar. No i 0,15 jest bardzo luźne, nawet trochę samo spada, a gdzie 0,1 już samo nie spada, ale chodzi delikatnie. Więc w zależności od tego, jaka jest Wasza drukarka, jakie ma możliwości, to będzie to troszeczkę inne. Dla przykładu tutaj mamy wynik z Bambulab P1S i tutaj już rozmiary typu tolerancja 0,25, 0,2, 0,15 i 0,1 jest dosyć sztywna i ciężko się to operuje. Szczególnie 0,2 i 0,1. 0,15 i 0,25 jeszcze delikatnie się rusza, ale z lekkim oporem. 0,25 samo się rusza, ale reszta już nie. No i 0,1 dosyć ciężko już chodzi, ale chodzi. Także powiedzmy sobie, że test tolerancji ta drukarka przeszła. Wszystkie drukarki, bo następną jest Creality K2+, czyli ta duża, ona przeszła ten XY, ten test tylko tolerancji, przeszła też bez żadnego problemu, to jest akurat Bambulab, wszystko fajnie wypadło. No i ten sam test XY K2+ przeszła bez żadnego problemu, wszystko wyszło bardzo ładnie. Więc powiedzmy sobie, ten test jest dosyć prosty dla tych nowych drukarek. Jeżeli mamy starego typu drukarkę sprzed na przykład 5-6 lat, to może być to problem, może to być wartość około 0,2 mm, a nie 1,1 mm. I tutaj ostatni już test, jaki mamy przy Creality K2+, trochę lepiej niż w Bambulabie P1S, gdzie tutaj 0,25 samo opada, 0,2 bardzo lekko chodzi, ale samo nie opada, 0,15 jest dosyć cienkie, a 0,1 chodzi dosyć ciężko, więc powiedzmy sobie, dla Creality K2+ bym robił 0,15 lub nawet 0,2, gdzie
P1S chyba też bym poszedł 0,15, gdzie w Prusach możemy drukować 0,1 na tej osi Z. Natomiast warto wspomnieć, że to jest test dla dyszy 0,4 mm, tak samo te tolerancje. Jeżeli mielibyśmy mniejszą dyszę 0,25 lub 0,2 mm, no to wtedy ta tolerancja może być jeszcze mniejsza, nawet 0,05 mm, co jest dosyć normalnym wynikiem, więc jeżeli potrzebujemy drukować coś bardzo precyzyjnego, no to musimy niestety poświęcić więcej czasu na druk i wybrać mniejszą dyszę. Z modeli testowych wydrukowałem na Creality K2+, taki model silnika V8, gdzie wszystko bardzo ładnie chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o te cylindry i te tłoki, które tu są, one są dosyć luźne, więc stwierdziłem, że zrobimy właśnie test tej kompensacji i mamy do wyboru dwa rodzaje tej kompensacji i tutaj musieliśmy zmienić skurcz osi X oraz Y, więc rozszerzyłem to o 0,1 mm, no i niestety wynik nie był za dobry, ponieważ cały model uległ uszkodzeniu, bo niektóre w zasadzie wszystkie tłoki złapały się razem z cylindrem delikatnie i ostatni tłok, który chciałem uwolnić, niestety za mocno się związał z tym blokiem i został uszkodzony, złamał się, no i wszystko chodziło dosyć ciężko, więc no niestety musi to tak zostać. Te 0,1 mm musi tu być tak jak jest. Nie możemy się tu bawić za bardzo. Na Bambulabie wydrukowałem taki karabinczyk, który ma wydrukowany gwint i on też tutaj jest dosyć luźny, ale można by było powiedzieć, że spełnia swoje zadanie. Tutaj wszystko ładnie chodzi, lekkie luzy na boki są, natomiast nie ma się tu czego przyczepić, więc próbowałem też zrobić test poprzez zmianę tego skurczu, ale to też się nie udało. Niestety wszystko popękało, za mocno się to związało, więc to tak musi zostać. Jeszcze tutaj bardzo ciekawa podstawka pod telefon, która jest na takim zawiasie wydrukowanym. W jednym elemencie nie trzeba było nic składać, więc można by było powiedzieć, że tutaj akurat to się udało. Więc całkiem ciekawy stojaczek. Dla przykładu, jeżeli mamy taki element wydrukowany na stole roboczym, bo on się tak drukuje, bez żadnych podpór, bez niczego i mamy go zbyt luźnego, no to wtedy możemy spróbować zmienić tą wartość tego skurczu XY, czy tam kompensacji rozmiaru w osi X oraz Y i wtedy nasze elementy wszystkie zaczynają troszeczkę puchnąć i wtedy powiedzmy sobie model będzie troszeczkę większy, to jest 0,1 czy tam 0,2 mm, natomiast ten luz nie będzie taki duży, będzie to dosyć dokładniejsze i wydaje mi się, że czasami trzeba to zastosować. Po prostu niektórzy twórcy modeli 3D myślą o swojej drukarce lub drukarce, która najczęściej jest używana, dlatego jak jesteśmy na stronie Prusy, no to mamy zazwyczaj modele tworzone pod Prusę, a na Maker World zazwyczaj pod drukarki Bambulaba, więc zazwyczaj musimy uważać na to, co dobieramy do jakiej drukarki. No i oczywiście na końcu Prusa MK4S. No i tutaj wydrukowałem taki fidget, który ma wszystko wydrukowane w jednym, taki dosyć ciekawy gadżet, natomiast można by było powiedzieć, że nie za bardzo praktyczny, ale nie będę się tutaj czepiał designu, bardziej chodzi o to, że zostało to wydrukowane w takiej orientacji bez żadnego wsparcia, bez żadnych dodatkowych elementów. No jak widzicie, wszystko tutaj jest dosyć luźne, wszystko tu chodzi dosyć ładnie. Kręci się, te wszystkie elementy, które powinny działać, działają, natomiast są też elementy, które są zbyt luźne. Na przykład tutaj te joysticki, one same latają, powinny trochę chodzić troszeczkę ciaśniej, bym powiedział, i tutaj ten suwak, on jest naprawdę bardzo luźny. Więc nawet jakbyśmy chcieli zmienić ustawienia skurczu XY, to powiedzmy sobie, że niektóre elementy, tak ten suwak powinien chodzić trochę lepiej, ale na przykład mogłyby już wystąpić problemy tutaj z tą dźwigienką, że one by po prostu były ze sobą związane. Można to podejrzeć w slicerze, kiedy wybieramy sobie te opcje i kiedy zmieniamy wartość i kroimy od nowa nasz model, to wtedy widzimy tą różnicę, że te ścianki są bliżej siebie, dalej od siebie, albo nawet są razem związane i slicer to już traktuje jako jeden element. To jest dosyć ciekawy trik, gdzie możemy po prostu uniknąć drukowania jakichś tam dodatkowych obrysów, po prostu związać wszystko razem i wtedy nasz model jest jednym wielkim elementem. Z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli, aby te joysticki były trochę ciaśniejsze, no to moglibyśmy zmienić skurcz otworów. Nie każdy slicer to umożliwia, więc niestety, ale musimy mieć odpowiednią drukarkę oraz odpowiedniego slicera, który będzie mógł to zrobić. Natomiast w tym przypadku, jeżeli byśmy zmienili skurcz
otworów, gdzie element w środku byłby szerszy, a na przykład ten obrys zewnętrzny byłby mniejszy, to mielibyśmy, powiedzmy sobie, lepszą tą tolerancję, bardziej ciaśniejszą, lepiej by to chodziło. Tylko problem jest w tym, że prawdopodobnie mogłoby to też działać na inne elementy, które nas nie interesują, na przykład to pokrętło. Ono by mogło być interpretowane jako właśnie otwór i ono by mogło być związane razem, albo by po prostu nie działało. Mogłoby być wydrukowane jako jeden element, więc dużo kombinowania, dużo jakby tutaj tych testów, metod prób i błędu, ale warto w Slicerze zobaczyć, jak to będzie wyglądało przed wydrukiem. Dodatkowo warto sobie zrobić właśnie te proste testy, to jest dosłownie kilka gramów filamentu, a tak naprawdę będziemy wiedzieli, co nasza drukarka potrafi, a czego na przykład nie potrafi. No to wtedy będziemy mogli sobie po prostu drukować tak najlepiej, jak tylko potrafimy, więc nie bójcie się używać ustawień Slicera. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał i będziecie wiedzieli dokładnie, jak Wasza drukarka sobie poradzi z takimi różnymi tolerancjami. Ja już dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i był przydatny. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że wpadniecie już na kolejny niebawem. Trzymajcie się, hej!